Cześć, z tej strony Marek. Witam Was jak co tydzień na moim kanale Aranżacji Wnętrz. Trendy, moda. Czy to ważne? No nie, najważniejsze jest to, co nam w duszy gra. Ale warto wiedzieć, co jest aktualnie w trendach, jeżeli chodzi o wnętrza. Tak więc dzisiaj taki odcinek o nadchodzących trendach, które już się pokazują i powiem o tym, jakie kolory prawdopodobnie będą obowiązywały, tak? Bo to nie jest pewne, ale według mnie, co tam ja, większość producentów na to stawia, tak więc o kolorach, o nasyceniu tych kolorów również, o meblach, jakie wzory będą, jaki styl mniej więcej będzie obowiązywał, o drzwiach, frontach w kuchni, o oświetleniu oczywiście, tapetach i innych wielu rzeczy. Powiem Wam na końcu, co bardzo mi się spodobało, naprawdę zaskoczyło mnie rozwiązania akurat, kolory również i niestety jedną rzecz będę musiał odszczekać. W zeszłym roku mówiłem, że nie, to już nie przejdzie. I myliłem się. Dobra, dowiecie się na końcu ci, co wytrzymają. Zaczynamy, to znaczy zanim zaczniemy, to jak zwykle prośba, naciśnij przycisk subskrypcja, dzwoneczek. Jeżeli nadal tego nie zrobiłeś, daj łapkę w górę, zapraszam na Instagram i TikTok. A teraz już zaczynamy i zaczniemy od kolorów, bo takie nawet drobne zaskoczenie to jest. Powiem Wam tak, idą kolory odważne. Faktycznie odważne i na różnych materiałach. Zresztą zobaczycie, będzie dużo dzisiaj zdjęć pokazanych. Zobaczycie na drzwiach, na sprzęcie AGD, na meblach. Odważne, nasycone kolory. Jak co roku firmy prognozują, jaki kolor będzie w nadchodzącym roku najlepszy, najciekawszy i tak dalej. Każdy oczywiście uważa, że to ten ich jedyny. No i na przykład Benjamin Moore mówi, że to będzie kolor Raspberry Blush. Taki oto kolor. Tu macie pokazane więcej tego koloru. Czy to prawda? No, zaraz o tym powiem. Drugi producent, AkzoNobel, czyli po ludzku Dulux, myśli znowu, że to będzie kolor cudowny beż. Czy to prawda? Powiem Wam tak, no beż zawsze się podoba. Beż zawsze jest przyjemny dla oka, ludziom się podoba, stosują. Tak, a który bardziej? Jeden czy drugi? Uważam, że jednak bardziej, o dziwo, Raspberry Blush. Benjamina Moore'a i tego typu podobne kolory. Bo widziałem nie tylko na tym, jak są zrobione właśnie meble, jak są okapy pomalowane, jak są umywalki, ceramika, tak, zrobiona, ale jak wystawiają się producenci, na jakich panelach, jakie kolory ścian mają. No i widać, że tam taki nasycony kolor mocno jest pokazywany. Poza tym uważam, że taki burgund, ciemniejsza czerwień, taka przygaszona, też będzie modne, szczególnie na frontach kuchennych. Wszystkie meble kuchenne, inne. Ja mam wrażenie, że właśnie staramy się iść do inności. Bo przez lata były kiedyś beże brązy, później szarości czerny, tak? Ostatnio pojawiały się te butelkowe zielenie, niebieskie kolory, a teraz idziemy w takie naprawdę ciepłe barwy. Czy słusznie? Tak. Tak, mnie się to podoba. Przynajmniej mnie się to podoba. Tylko jak długo? No bo jeżeli zrobimy sobie meble kuchenne w takim kolorze Raspberry Blush, do pokoju dziecka uważam super. Do kuchni dajcie znać, co o tym myślicie. Czy szybko by Wam się to znudziło? Podpowiedzmy producentowi. Czy szybko się to znudzi, czy niekoniecznie. Teraz przejdę do oświetlenia, ale tylko dlatego, żeby wspomnieć, nic się nie zmieniło. Jak było, tak jest. Szklane klosze, tak, czarny kolor, złoty kolor, to dominuje i będzie dominować. Szklosze o dziwo przeźroczyste, chyba ktoś nie ogląda moich odcinków. Bardzo ładnie się to brudzi, ale ładnie wygląda. Prawdę mówiąc, nie zaskoczyło mnie nic, ani pozytywnie, ani negatywnie, jeżeli chodzi o oświetlenie. Nie ma według mnie takiego wow, takiego jaja, że bym stanął, jak były niektóre rzeczy, i oglądał, przeglądał i był zdziwiony, że ktoś takie coś zrobił. Albo pozytywnie, albo negatywnie, ale po prostu, że był zdziwiony. A tu, jak było na razie, tak jest. Kolejna sprawa, meble.
tu troszeczkę się zdziwiłem. Myślę, że pozytywną informacją będzie dla wielu ludzi, chyba że ktoś szuka inności, to może niekoniecznie, bo mam wrażenie, wręcz poparte dowodami, zobaczcie te zdjęcia, że idziemy znowu w Skandynawię. Taki styl skandynawski. Znowu bardzo dużo natury. Taka prostota przede wszystkim. Prostota. I to nieważne, czy to są meble typu krzesło jakieś drewniane, czy to jest fotel tapicerowany, czy sofa. Idziemy w prostotę. Podoba mi się to. Uważam, że fajnie, że w tym kierunku podążamy. Zresztą no, widzicie to, naprawdę prezentuje się to obiecująco. Może się podobać, niekoniecznie, ale widziałem gorsze trendy. Jak? Podoba się? Następny punkt to drzwi. W końcu mówię, kurde, fajnie. Bo drzwi jak drzwi, każdy powie, co tam może być fajnego. Przede wszystkim coś, co, jeżeli pod względem technicznym mówimy, coś, co już od kilku lat obserwujemy, to coraz więcej jest drzwi ukrytych i fajnie, i coraz więcej koloru i materiału robimy. Tu widzicie drzwi akurat zewnętrzne, ale są też i wewnętrzne takie z fornirem kamiennym. Ja ten fornir kamienny stosowałem już chyba 12-15 lat temu, a teraz to widzę, że tak do mody wchodzi. Fajna sprawa, nie tania, ale fajna sprawa. Jeżeli ktoś ma takie wnętrze, że będzie mu to pasowało, czemu nie, są oczywiście różne kolory różniste. Jest to ładne, ale jak też widzicie, są naprawdę odważne kolory. Teraz właśnie powracam do tych kolorów, o których mówiłem wcześniej. No widzicie, drzwi zazwyczaj są białe, szare, a można zrobić to inaczej. Podoba mi się. Podoba mi się oczywiście, to musi być dopasowane wtedy do całości. Nie może to być wyrwane. No kurde, nie może. No kto nam zabroni? No może być. Może być. Odszykuję to też. Bo słuchajcie, nawet faktycznie w mieszkaniu, to jest to, co nieraz powtarzam, warto zrobić taką wisienkę na torcie, coś innego. I takie drzwi to mogą być właśnie te wow. To coś, że widać, że ktoś tu pomyślał, coś zaplanował. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie, ale mam nadzieję, że w ogóle się zgadzacie, że coś w domu musi być takiego, że ktoś wejdzie i powie, fajnie, wow, super. Ale czy się zgadzacie, że te drzwi mogą być takim wow? Dajcie znać. Lecimy do następnego punktu. Fronty kuchenne. To jest bardzo ważna sprawa. Kuchnia. Wiadomo, że wielu z nas, wszyscy z nas przykładają do tego bardzo dużą wagę i słusznie. No i co myślę? Jakie trendy będą obowiązywały w przyszłym roku? Wychodzimy, wydaje mi się, coraz bardziej i odważniej z frontów gładkich. Tak jak były fronty lakierowane, czy to na połysk, wysoki połysk, czy lakier matowy był stosowany, były fronty gładkie bardzo często, to jednak teraz wzory, jeszcze raz wzory. Wzory, różne prążki, różne zawijasy i przede wszystkim, może nie przede wszystkim, ale wzory i kolory. Podobnie do drzwi, podobnie do ścian, podobnie troszkę do dodatków. Te kolory naprawdę są odważne. Bardzo mi się to podoba. Osobiście nie wiem, czy ja bym sobie zrobił taką kuchnię, bo tak jak mówiłem wcześniej, no to kuchnię robimy raz na ruski rok. Czy będzie mi się to podobało też za 4-5 lat? Znam siebie, raczej nie. Tak więc ja bardziej taką klasykę wolę, ale rozumiem, że to może się podobać. Przy kuchni, jak jesteśmy, blaty, no, słuchajcie, HPL wchodzi po prostu drzwiami i oknami w różnych kolorach, w różnych odcieniach, w różnych strukturach. Nie robiłem, jak niektórzy mnie znają z tego testu o blatach, nie było tam blatu HPL, ponieważ on był wtedy bardzo mało popularny, w ogóle dopiero zaczął być stosowany. I tak, co myślę o blatach HPL? Uważam, patrząc na parametry, że to jest zajebista sprawa. Jest tańszy od wielu trwałych materiałów. Ten materiał wydaje się być trwały. Można, co jest ważne, podwieszać pod nim zlewozmywaki. To jest fajna rzecz, także pod względem technicznym. On ma wszystko, co powinien mieć.
cenę niezłą. Nie jest to tak tanie jak laminat, ale niezłą, bo nie jest tak drogie jak kamień. Parametry bardzo dobre. Można podwieszać pod tym zlew. Tylko, czy to faktycznie te parametry są takie dobre i czy to się wszystko sprawdzi, będę mógł powiedzieć za 5, 6, 7 lat. Wszystkie pozostałe materiały już znamy już naście, dziesiątki i tak dalej lat. A tu, no niestety, no nie mamy tej pewności. I tylko tyle. I tylko tyle. Ale jeżeli będzie tak, jak faktycznie producenci to pokazują i zapewniają, rewelacja. Tak więc fronty kuchenne z wzorami, kolorami HPL. I o okapach powiem na samym końcu jeszcze, bo to jest właśnie coś, co mnie bardzo zaskoczyło pozytywnie, ale i zlewozmywaki. Bardzo dużo zlewozmywaków mamy złotych teraz. Nie wiem, czy ktoś ogląda, pewnie tak, kilka osób obejrzało pewnie ten odcinek w trendach zeszłorocznych. Tam mówiłem o złotym różu. I to się potwierdza, udało się, coś się potwierdza z moich słów. Potwierdza się, że ten złoty róż coraz mocniej wchodzi. Złoto nie odchodzi. To od razu o dodatkach powiem. Złoto nie odchodzi, a myślałem, że już zacznie przemijać. To jest go mniej, ale nie odchodzi. Złoto czarny jak najbardziej, srebrny dalej, ale ten złoty róż coraz bardziej się rozpycha. Przejdźmy teraz do ceramiki. Umywalki, wanny, tego typu rzeczy tak samo widać. I to w sumie troszkę łączy się z kuchniami, o dziwo, że wzory na tym są stosowane. Powiem Wam, że stałem przed tą umywalką, którą teraz widzicie i się zachwycałem. Naprawdę bardzo ładnie zrobione. Bardzo mnie się one podobają, że coś na nich się dzieje. Ładnie, to uważam, że to nie jest takie proste wypalić, bo gładką ceramikę jest proste. Tutaj nie jest, wydaje mi się, tak prosto to wypalić, ale ładnie to jest zrobione i wykonane. Ponoć jest dużo wzorów, ja widziałem tutaj tylko te. I jak widzicie, jest też wiele kolorów i to odważnych kolorów. Wanien, umywalek, ubikacji, wszystkiego. No do odważnych świat należy. Do odważnych świat należy, bo to też pytanie, jaką wodę macie u siebie w łazience, w domu, w mieszkaniu i czy nie będzie widać zacieków. Są oczywiście środki do czyszczenia tego, tak więc to też nie jest tak, że jesteśmy skazani na zacieki, ale na pewno, znowu wracając, jednym takim czymś można zrobić efekt wow. Przecież można sobie dać w miarę prostą, prostota popłaca, prostą łazienkę zrobić jasną, białą, stonowaną, nie musi być biała, tak? Stonowaną i taką wanną ktoś wejdzie i powie, kurde, łososie masz w tej wannie, że taka łososiowa? Why not? Lecimy do następnego punktu. Jak jesteśmy przy umywalkach, to od razu powiem też o płytkach, na co zwróciłem uwagę i w którym kierunku idziemy, na łączenia. Na łączenia dużych płytek, czyli spieków, z malutkimi. Zobaczcie tutaj. Ta ściana z jednej strony wygląda jak mięsne za komuny, czyli małe, wąskie płytki z takim mocnym szkliwem, ale z drugiej strony stałem i trochę się nią zachwycałem. Mówię, kurde, fajnie, no, bardzo ładnie to wygląda. I widzę teraz, że naprawdę jest sporo, producenci sporo proponują małych płytek. Właśnie takich 10×10, to coś mieliśmy tam 20 lat temu, podłużnych, ale małych płytek w łączeniu z takimi spiekami. Czy słusznie? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem tak, bo można znowu wyróżnić się. Można coś zrobić, pokazać takiego, że będzie fajnie. Spieki są drogie, ale można dać płytki 60×120. To już nie jest taka wielka cena i naprawdę ładnie taka łazienka może wyglądać. Dobrze, zanim powiem i ostrzekam swoje słowa i powiem, co mi się spodobało w tych okapach, to ostatni, w połączeniu z przedostatnim punktem, czyli tapety i tkaniny. Tapety troszeczkę, z jednej strony jest to podtrzymane, co było w zeszłych latach, ale kolory faktycznie są ciekawe. Widzę dwa takie trendy. Jedno to kolory, różne wzory, wzory kwiatowe dalej obowiązują mi to mocno i tak, mnie się to osobiście podoba, ale i wzory są,
lub drugie, tak jak tutaj widzicie, jakieś postacie, coś konkretnego. Na szczęście nie mamy widoczków plaż, morza, łąki, nie. Z tego producenci słusznie zrezygnowali, tak więc bardziej wzory i kolory, wzory odważne, kolory odważne, ewentualnie właśnie tak jak widzieliście jakieś posągi. To też może pasować do wielu, wielu wnętrz. Ale jeżeli chodzi o zasłony, o tkaniny ogólnie, to czuję się rozczarowany. Albo ja nie natrafiłem, na tych targach przynajmniej, na nic takiego wow. Jeden taki popularny producent ma ciut ciekawszą propozycję, ok, to trzeba przyznać, ale reszta nie zachwyciła mnie, no po prostu nie zachwyciła mnie. Kolory mdłe, nieciekawe wzory i mam nadzieję, że to nie będą trendy obowiązujące w przyszłym roku. Że nawet jeżeli, że producenci jednak pójdą troszeczkę po rozum do głowy i pójdą w kierunku tego, co na przykład w tapetach mamy. Uważam, że to będzie ładniejsze, lepsze i ciekawsze dla naszych wnętrz. No dobrze, z okapami. Słuchajcie, przede wszystkim spodobały mi się rozwiązania pod względem technicznym, o tym za sekundkę, ale i kolory. Zobaczcie tutaj, kurde, naprawdę fajne. Nawet jeżeli zrobicie sobie, niekoniecznie właśnie chcecie postawić na kuchnię kolorową, wzorzystą, z różnymi frontami zdobionymi i zrobicie gładką, ale taki okap dacie, no to będzie ten efekt wow, o czym cały czas wspominam. Ale pod względem funkcjonalnym, okapy wysuwane z blatu znamy już. Mniej znane są takie podnoszone jak tutaj nad piekarnikiem na przykład, ale już też były widoczne. Ciekawe rozwiązanie, no minus taki, że szafka u góry jest tak naprawdę nie do wykorzystania prawie. Tak więc, no ale jeżeli w blacie mamy okap, to tak samo jest, no gdzieś cały ten sprzęt musi być schowany. Ale jest to ciekawe, jest to fajne rozwiązanie i faktycznie sprawdza się, że bardzo fajnie wciąga taki okap zapachy. Ta lampa i ten okap bardzo mi się spodobał, czyli lampa z okapem zabudowanym pod sufitem. Bardzo ciekawe rozwiązanie, naprawdę fajne, jest kilka tych wzorów i co jest ważne, ten producent oferuje również same lampy, czyli jeżeli dobierzemy sobie taki okap, mamy kuchnię otwartą na salon, to możemy takie lampy to kupić gdzieś indziej. Fajna, naprawdę fajna pod względem i wizualnym, i funkcjonalnym. A o co muszę odczekać? Co się nie sprawdza? Nie wiem, czy powiedzieć, że szkoda. Nie mówię tego, bo to nie ja muszę mieć rację, tylko ludzie. A tłum widocznie tak chce. Lamele. O dziwo. I mówiłem w zeszłym roku, że według mnie to już przechodzi w niepamięć. Że to już pomalutku jest passé. Kurde! Tego jest od groma. W różnych, różnistych kolorach. Szersze, węższe, cięższe. No nie odchodzi. Nie odchodzi. Przynajmniej na przyszły rok na 100% będzie to często pokazywane, często w trendach na różnych możliwościach, czyli na ścianach, na sufitach, na frontach meblowych. Tak więc, no cóż, myliłem się. Zobaczymy, czy się pomyliłem do innych rzeczy, które prognozuję, że będą modne w tym roku ja i producenci, no bo opieram się tutaj na producentach, a producenci na tym, co im się wydaje, że ludzie będą chcieli. No to zobaczymy, czy tak będzie. No mam nadzieję, że takie podsumowanie trendów Wam się spodobało. Jeżeli tak, to oczywiście liczę na tą łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, jeszcze raz proszę. Dajcie znać, co Wam się podoba w tych nadchodzących trendach. Czy jakieś kolory, czy rozwiązania. Czy postawilibyście na taką kuchnię lub drzwi kolorową? Dajcie znać. Ogólnie myślę, że idziemy w dobrym kierunku, w ciekawe wnętrza, przyjemne, a to jest najważniejsze, tak żeby nam było dobrze, miło i przyjemnie, w przyjemne wnętrza i oby przynajmniej w 80% to wszystko się sprawdziło. No zobaczymy, co z lamelami. No dobra, ja na ten moment bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia i cześć! Jeżeli uważasz, że warto, to wesprzyj mój kanał i zostań moim mecenasem. Link do Patronite w opisie. Dziękuję.